Misja, która ma przed nami odsłonić największe tajemnice Marsa. Perseverance to nowy łazik amerykańskiej agencji kosmicznej. W tym programie pokażemy, jakie ma zadania i dlaczego może dokonać przełomu w naszej wiedzy na temat czerwonej planety. Zapraszamy na Astronarium. Mars to planeta, na którą od dawna spoglądamy ze szczególną uwagą, ale jeszcze nigdy nie było wokół niej takiego ruchu, jaki zrobił się w lutym 2021 roku. Najpierw na orbitę wokół czerwonej planety dotarła sonda Al-Amal, pierwszy taki przyrząd wysłany przez Zjednoczone Emiraty Arabskie. Zaledwie dzień później dołączyła do niej pierwsza chińska misja marsjańska Tianwen-1. Ale prawdziwą sensacją było lądowanie nowego amerykańskiego łazika, znanego jako Perseverance, czyli wytrwałość. Na pierwszy rzut oka Perseverance do złudzenia przypomina poprzedniego marsjańskiego robota NASA, Curiosity. Nowy łazik ma jednak zupełnie nowe możliwości. Na jego pokładzie znalazł się m.in. dron. Jest to pierwszy statek powietrzny wysłany na inną planetę. Ale w misji Perseverance chodzi nie tylko o nowe technologie. Najnowszy łazik NASA ma pomóc w rozwiązaniu największych zagadek nie tylko czerwonej planety, ale całej nauki. Czy na Marsie istniały kiedyś rzeki, morza i oceany? A jeśli tak, to czy w ich toni mogło się rozwinąć życie? Przekonajmy się, w jaki sposób misja Perseverance może udzielić odpowiedzi na te pytania. Osiemnastego lutego 2021 roku świat wstrzymał oddech, śledząc jak łazik Perseverance udaje się w ostatnią część swojej podróży na Marsa. Wejście w atmosferę i lądowanie to najniebezpieczniejszy element całej misji. Dzięki kamerom umieszczonym na lądowniku po raz pierwszy w historii otrzymaliśmy nagranie, które pokazało, jak wyglądała droga łazika na powierzchnię planety. Na szczęście wszystkie systemy zadziałały poprawnie i po kilku emocjonujących minutach Perseverance osiadł bezpiecznie na dnie marsjańskiego krateru Jezero. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the signs of past life. Lądowanie łazika na Marsie nie bez powodu wywołało tak duże emocje. Samo dotarcie na powierzchnię czerwonej planety stanowi bowiem poważne wyzwanie. Co ciekawe, łazik Perseverance wyposażono w nowy system, który pozwolił mu samodzielnie wybrać bezpieczne miejsce do lądowania w wyznaczonym rejonie. Lądowanie na Marsie jest bardzo problematyczne z tego powodu, że atmosfera marsjańska jest dosyć zdradziecka, bo nie jest na tyle gęsta, aby wystarczyły systemy spadochronowe, jakie używamy choćby przy lądowaniu na Ziemi, no ale też jest na tyle istotna, że nie można jej pominąć, więc trzeba stosować osłony termiczne podczas wejścia w atmosferę, jeżeli wracamy z trajektorii międzyplanetarnych. Trzeba także zastosować manewry silników rakietowych. Tutaj od praktycznie 20 lat rozwijany był system, który został zastosowany po raz pierwszy w łaziku Curiosity, łączący hamowanie aerodynamiczne w kapsule, później hamowanie spadochronem hipersonicznym, a na końcu przyziemianie za pomocą silników rakietowych. Łazik był spuszczany na linach na powierzchni. System lądowania łazika Perseverance został troszeczkę udoskonalony w stosunku do łazika Curiosity. W przypadku łazika Curiosity trzeba było wybrać takie miejsce do lądowania, gdzie w obszarze elipsy około 6 km na 3 km nie występowało żadne poważne zagrożenie terenowe. W przypadku łazika Perseverance
już wystarczyło zapewnić, że w tej elipsie lądowania, która została jeszcze dodatkowo zawężona, jest wystarczająco dużo miejsc bezpiecznych. Plecak rakietowy, na którym zniżał się łazik, wiedział o swojej lokalizacji względem powierzchni i dzięki temu mógł porównać to z mapą niebezpieczeństw i nawet o 600 metrów przesunąć się względem tego planowanego miejsca lądowania, żeby jakąś przeszkodę ominąć. To umożliwiło naukowcom lądowanie właśnie w tym kraterze. Jeżeli by tego systemu nie wprowadzono, no to byłoby tak jak z łazikiem Curiosity i on w tak ciekawym miejscu wylądować by nie mógł. Zaledwie kilka chwil po lądowaniu łazik Perseverance przesłał pierwsze zdjęcia z powierzchni Marsa. Wkrótce potem zaczęły do nas docierać obrazy w coraz lepszej jakości, a także pierwsze dźwiękowe nagrania z czerwonej planety. Perseverance to bliźniacza konstrukcja poprzedniego łazika NASA Curiosity. Nowy robot został jednak wyposażony w nowe przyrządy i nowe technologie. Inne są bowiem cele misji. Curiosity sprawdzał, czy na Marsie mogły istnieć warunki do rozwoju życia. Perseverance ma odnaleźć jego ślady, a nawet dostarczyć je na Ziemię. W przypadku łazika Curiosity w korpusie łazika było umieszczone laboratorium mobilne, za pomocą którego można było analizować skład chemiczny skał na miejscu. W przypadku łazika Perseverance już takiego laboratorium nie ma, bo liczymy na to, że NASA wraz z Europejską Agencją Kosmiczną jeszcze w tej dekadzie rozpocznie misję, która będzie miała na celu przywiezienie próbek Marsa na Ziemię. Łazik został wyposażony w zestaw wierteł. Te wiertła są różnego rodzaju, bo w różny materiał będzie się łazik wbijał, no i w system przechowywania próbek. Ten system przechowywania próbek znajduje się w korpusie łazika. Składa się z takiej karuzeli, w której znajdują się 43 wysterylizowane pojemniki, do których te próbki będą zbierane. I podczas misji naukowcy wyznaczyli kilka miejsc, w których te próbki będą mogły być pozostawione. Następna misja, która jest planowana na drugą połowę tej dekady, ma wysłać lądownik z niewielkim łazikiem, który podjedzie do tych miejsc, zbierze te próbki i umieści je na rakiecie w tym lądowniku. Ta rakieta zostanie wysłana na orbitę wokół Marsa, gdzie będzie czekać na nią trzecia misja, misja Orbitera, który przechwyci te próbki i wyśle bezpośrednio na Ziemię. Dostarczenie próbek z Marsa na Ziemię byłoby przełomowym osiągnięciem, ale to nie jedyne zadanie misji Perseverance. Nowy łazik będzie prowadził także badania na miejscu. Na jego pokładzie znalazła się również inna, niezwykła maszyna. Dron o nazwie Ingenuity ma wykonać pierwszy w dziejach pozaziemski lot statku powietrznego. To jest w zasadzie tylko demonstrator technologiczny, on nie ma żadnych celów naukowych. Celem tej misji jest przetestowanie zdolności kontroli i autonomicznego lotu takiego drona w atmosferze marsjańskiej. Kolejną rzeczą, którą tutaj warto wymienić, jest urządzenie generujące tlen z atmosfery marsjańskiej. Większość atmosfery Marsa składa się z dwutlenku węgla. No i ten dwutlenek węgla jest w procesie elektrokatalizy przetwarzany na tlen wewnątrz tego urządzenia. Jest to coś, co może się przydać w przyszłych misjach załogowych, żeby tego tlenu nie wozić. Ten tlen będzie potrzebny oczywiście załodze, ale też będzie potrzebny choćby do wytwarzania części paliwa na powrót na Ziemię. Kolejne ciekawe rzeczy to są oczywiście instrumenty naukowe. Wszystkie kamery inżynieryjne i naukowe zostały wyposażone w detektory kolorowe, czyli mamy już pełny kolorowy obraz Marsa z każdej z kamer na łaziku Perseverance. Mamy instrumenty na ramieniu robotycznym, które będą szukać biosygnatur. Jest to na przykład spektrometr fluorescencji ultrafioletowej, za pomocą którego będziemy sprawdzać, czy w skałach marsjańskich występują konkretne związki organiczne, no i na bazie tego wnioskować, czy na tych skałach są jakieś ślady potencjalnie dawnego życia na Marsie. Co ciekawe, nowy łazik wiele czynności na powierzchni Marsa będzie wykonywać autonomicznie, samodzielnie wybierając na przykład trasę przejazdu czy skały do badań. Ciekawy jest jednak nie tylko sam robot, ale także okolica, którą będzie badał. Perseverance wylądował we wnętrzu marsjańskiego krateru o nazwie Jezero. Mierząca blisko 50 km średnicy formacja to pozostałość po uderzeniu meteorytu. Jezero ma jednak szczególną właściwość.
Naukowcy podejrzewają, że w przeszłości cały krater mógł być wypełniony wodą. Dr Anna Łosiak jest geologiem planetarnym. Specjalizuje się w badaniu kraterów uderzeniowych. Brała także udział w projektowaniu toru na zawody łazików marsjańskich, który odwzorowywał warunki w kraterze Jezero. Jak mówi, wysłanie łazika właśnie w takie miejsce pozwoli nam zajrzeć w historię czerwonej planety. Kratery to jedno z najciekawszych geologicznie miejsc na Marsie, dlatego że pozwalają one z jednej strony zobaczyć nam, co jest pod spodem. Kratery można sobie wyobrazić jako takie gigantyczne odwierty dostarczone nam za darmo zupełnie przez Matkę Naturę, dzięki czemu możemy zobaczyć, jakie skały kryją się pod powierzchnią Marsa, w tym przypadku albo innych ciał planetarnych. Czasem mogą one dostarczać nam informacji o skałach z głębokości, które są w zasadzie obecnie nieuzyskiwalne w żaden inny sposób. Dlatego, że jeżeli taka asteroida, powiedzmy kilometrowa, uderzy w Marsa w tym przypadku, może nam wydobyć kawałki skał z głębokości kilometra, może nawet 2, co żeby wykonać taki odwiert na powierzchni czerwonej planety, musielibyśmy, no to by było super trudne, super drogie, w zasadzie teraz niewykonalne. Natomiast Matka Natura poprzez funkcjonowanie właśnie kraterów uderzeniowych zapewniła nam to zupełnie za darmo. Perseverance wylądował konkretnie w kraterze Jezero także z drugiego powodu. Gromadziła się tam kiedyś, gdy Mars był dużo bardziej mokry, gromadziła się tam woda. Mamy co do tego pewność, dlatego że do tego zbiornika, do tej niecki prowadzą doliny rzeczne, takie pięknie meandrujące doliny rzeczne i wpadają do zbiornika wodnego, gdzie nie tylko jesteśmy w stanie wyróżnić takie strefy brzegowe, ale również możemy zobaczyć bardzo, bardzo pięknie rozwiniętą deltę. I właśnie po to, żeby badać tą deltę, przyleciał Perseverance. Na łaziku jest cały zestaw dosyć skomplikowanych urządzeń. Najważniejsze z nich to jest bardzo dużo kamer i spektrometrów, czyli urządzeń pozwalających robić zdjęcia skał z bardzo dużym przybliżeniem, a dodatkowo jeszcze właśnie dzięki tym spektrometrom wiedzieć, z czego składa się dana skała. W związku z czym nie tylko możemy, prawda, zobaczyć, że ta skała wygląda w jakiś określony sposób, ale też dzięki analizie światła, którą ta skała odbija, jesteśmy w stanie powiedzieć, z czego dokładnie się składa i w związku z czym na przykład powiedzieć na podstawie porównania z warunkami ziemskimi, skąd możemy znać podobne skały tego typu, w jakich warunkach dokładnie ta skała powstawała i może, czy potencjalnie mogłoby w niej istnieć życie. Badania w kraterze Jezero mają dać odpowiedź na fundamentalne pytania o przeszłość Marsa. Czy jego powierzchnię pokrywały kiedyś rzeki, jeziora i oceany? A jeśli tak, to jak długo czerwona planeta mogła wyglądać w ten sposób? Dr Natalia Zalewska z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk zajmuje się badaniem wody na planetach w Układzie Słonecznym. Brała także udział w symulowanych misjach marsjańskich na pustyni w amerykańskim stanie Utah. Jak mówi, ślady dawnych rzek i zbiorników wodnych na Marsie udało się dostrzec na zdjęciach powierzchni planety. Dowodów na to, że naprawdę znajdowała się tam woda w stanie ciekłym, dostarczyły jednak właśnie łaziki marsjańskie. Dokładnie łazik Opportunity znalazł takie sferule, takie kuleczki nazywane blueberries, bo to są takie jagódki i nie wiedziano w ogóle, co to jest, jak to powstało. Łazik, który ma na swoim pokładzie spektrometry, dostarczył dane i odkryto, że te kulki są zbudowane z hematytu. Na Ziemi mamy dużo takich miejsc, gdzie właśnie takie formacje podobne są. One właśnie powstają w środowisku wodnym. Tworzą się przez krystalizację roztworów wodnych. Więc tu byśmy mieli dowód na wodę, że ta woda była na Marsie, bo takie formy możemy znaleźć. Poza tym łazik Curiosity znalazł otoczaki, które też świadczą o tym, że ta woda musiała przepływać.
Wiemy, że teraz na Marsie wody nie ma jako takiej ciekłej. No nie możemy jej nabrać szklanką. Dlatego, że na Marsie jest bardzo niskie ciśnienie, jest tylko 6 hektopaskali, które nie pozwala tej wodzie być w stanie ciekłym. Ona jest tylko albo w postaci lodu, albo w postaci pary wodnej w niewielkich ilościach. Ale kiedyś była inna atmosfera na Marsie, dużo grubsza i ta woda mogła być w stanie ciekłym. Mogły przez dłuższy czas być przepływy w postaci rzek, jeziora, a nawet ocean na północnej półkuli Marsa. Ponieważ na półkuli północnej Marsa jest teren bardzo obniżony, gdzie mówi się o tym, że mogła tam woda w dłuższej mierze stać i tworzyć coś w rodzaju takiego oceanu. Mogło to miliardy lat trwać ze względu właśnie na tą gęstą atmosferę. Czy ta woda jest dzisiaj? Nie wiadomo, ale są przesłanki, że może się pojawiać właśnie w niektórych miejscach, szczególnie na niższych głębokościach, w kraterach, gdzie ciśnienie potrafi być trochę wyższe niż 6 hektopaskali. Żadna aparatura, żaden przyrząd jeszcze jej nie zauważył. Natomiast zauważono tak zwane smugi ciemne, pojawiające się na tych kraterach sezonowo. I też nie wiadomo, czy one są spowodowane przez solankę, która sezonowo rozmarza i wypływa wtedy, kiedy jest cieplej na Marsie, czy są to zwykłe zsypywania materiału skalnego. Obecnie woda na Marsie jest uwięziona w postaci lodowych czap na biegunach planety i lodowców ukrytych pod warstwą skał. Łazik Perseverance ma jednak ustalić, czy są jeszcze miejsca na Marsie, gdzie woda znajduje się w stanie płynnym. Ja jako geolog bardzo się cieszę, że na Perseverance będzie georadar. To pierwszy raz w historii na łaziku jest zamontowany georadar. I on będzie penetrował to, co jest pod powierzchnią Marsa i to do 10 metrów. Na tej podstawie możemy stwierdzić, czy woda w ogóle istnieje na Marsie, czy jest w stanie ciekłym, czy jest w stanie stałym. Czy ewentualnie to miejsce, w którym on wylądował, a wiadomo, że wylądował w dawnym zbiorniku jeziornym, prawdopodobnie, czy pod powierzchnią znajdują się jakieś pokłady charakterystyczne dla jezior, czyli uwarstwowania, które są charakterystyczne w przypadku na przykład ziemskich jezior. Pytania o obecność ciekłej wody mają znaczenie także dla największej zagadki czerwonej planety. Jeżeli na Marsie istniały kiedyś morza i oceany, to, podobnie jak na Ziemi, mogło się w nich rozwinąć życie. Zadaniem łazika Perseverance ma być poszukiwanie jego śladów. Na jakie dowody istnienia życia na Marsie możemy jednak natrafić? W poszukiwaniu odpowiedzi zjawiamy się w Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk. Znajdziemy tu liczne skamieniałości zawierające ślady dawnych form życia. Jak mówi dr Marcin Ryszkiewicz, aby ustalić, czego możemy poszukiwać na Marsie, musimy zrozumieć historię życia na naszej własnej planecie. Problem jest taki, czy wiemy, czego szukać na Marsie i czy jeżeli tam jest życie, to życie jest egzotyczne, jest zupełnie inne niż na Ziemi, czy też podobne, bo jeżeli podobne, no to też i podobne ślady pozostawiło. Wiemy mniej więcej już teraz, w jakich warunkach życie narodziło się na Ziemi. Było to około 4 miliardów lat temu i prawdopodobnie w takich kominach hydrotermalnych na Ziemi, przynajmniej na dnie oceanu. Na Marsie być może oceanu takiego głębokiego nie było, ale w jakimś zbiorniku wodnym. Z jednej strony życie na Ziemi powstało bardzo wcześnie, prawie od razu z uformowaniem się Ziemi jako planety, ale jeżeli to się połączyło tylko raz i właściwie do dzisiaj nie udało nam się takiej syntezy biologicznej w warunkach laboratoryjnych powtórzyć. Ta biogeneza musiała być bardzo trudna, mimo że zaszło tak szybko na Ziemi. Mars na początku, jakieś 4 miliardy lat temu, bardzo przypominał Ziemię sprzed 4 miliardów lat. To były dwie siostrzane planety. Jeżeli życie na Ziemi tak szybko powstało, no to uważamy, że życie na Marsie, gdzie wszystko było tak samo, i woda była, i te źródła hydrotermalne, no to jak na Ziemi tak szybko, to i na Marsie prawdopodobnie też tak szybko mogło powstać. Możliwe zatem, że życie na Marsie powstało w podobny sposób i w podobnym czasie, co na naszej planecie. Mimo to nie powinniśmy się spodziewać, że Perseverance natrafi na cokolwiek, co przypominałoby większość skamieniałości, jakie odnajdujemy na Ziemi. Tu mamy tablicę stratygraficzną, która pokazuje poszczególne grupy zwierząt i roślin.
na Ziemi? Otóż one się zaczynają od początku Kambru, czyli od około 540 milionów lat temu. Ale Ziemia liczy sobie jeszcze 3,5 miliarda lat więcej. Przez pierwsze 2 miliardy lat po powstaniu, po tej akcie biogenezy, akcie stworzenia można powiedzieć, życie pozostawało w stanie zbliżonym do dzisiejszych bakterii. Potrzebny był drugi akt stworzenia, około 2 miliardów lat temu, kiedy z tych bakterii, świata bakterii, który nie to, że dominował, był jedynym światem, jaki przez pierwsze 2 miliardy lat życia na Ziemi istniał, żeby powstał pierwszy organizm eukariotyczny. To znaczy taki, który inaczej niż bakterie zawiera jądro i organelle osobne w komórce i który daje możliwość powstania wielokomórkowych tworów i dalszego rozwoju właściwie nieograniczonego aż do człowieka, czyli do najbardziej złożonych organizmów, jakie powstały. Życie na Ziemi przez większość czasu istniało zatem jedynie w postaci najprostszych bakterii. Na Marsie mogło zaś nigdy nie opuścić tego etapu. Warunki na czerwonej planecie zbyt szybko przestały mu bowiem sprzyjać. Jeśli łazik Perseverance natrafi na ślady życia, będą one zatem pochodzić raczej od jego najprostszych postaci. Albo pojedyncze komórki bakteryjne, bo tylko one mogą pozostawić ślady. No i drugi częsty na Ziemi ślad wczesnego życia to są stromatolity, czyli takie utworzone przez maty bakteryjne czy silnicowe, ale silnice to też są bakterie, takie maty na dnie zbiorników, najczęściej słonej wody, ale też i słodkiej wody. To one są świetnie się po pierwsze zachowują, a po drugie bardzo dobrze oddają biologiczny charakter tych utworów. Zresztą, kiedy symulowano warunki marsjańskie dla łazika Perseverance, to wybrano taki krater na Ziemi, w którym był kiedyś jezioro, tak jak na tym kraterze marsjańskim Jezero, a na dnie tego jeziora są stromatolity. Co takiego Perseverance zdoła nam powiedzieć na temat ciekłej wody i życia na Marsie? I czego jeszcze dowiemy się dzięki niemu na temat czerwonej planety? Nowy łazik otwiera drogę do zupełnie nowych odkryć. Sprawia, że będziemy mogli badać Marsa tak, jakbyśmy sami byli na miejscu. To niesamowite, że możemy wysłać robota na powierzchnię innej planety. Łazik Perseverance jest prawdziwym cudem techniki, ale dla mnie najbardziej zdumiewające jest to, że część jego zadań, jak na przykład wysyłanie skał z powrotem na Ziemię, zaprojektowano z myślą o technologii, która jeszcze nie istnieje i dopiero będzie trzeba ją stworzyć. W napięciu czekamy na wyniki badań, jakie łazik przeprowadzi na powierzchni Marsa. Na dziś to jednak już wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia.